Serdecznie zapraszam do odcinka 23 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Okultyści część 2. W poprzednim 22 odcinku opowiedziałem o sekcie okultystycznej zwanej Albigensami. W tym odcinku opowiem o satanistach. Na początku XIV wieku nastąpił kolejny rozwój dualizmu, o wiele groźniejszy od tzw. manichejskiej herezji albigensów. Był to kult satanizmu, czyli czarnej magii. Pomimo że współczesna historia całkowicie zaprzecza istnieniu mocy okultystycznej oraz dyskredytuje wszelkie objawienia w tajemnym obrzędzie templariuszy, nie może zaprzeczyć, że kult zła istniał zawsze, a przywoływanie mocy ciemności praktykowano już na początku rodzaju ludzkiego. Owe praktyki okultystyczne były powszechnie stosowane, na przykład u kainitów, euchitów i lucyferian. Pod koniec XII wieku lucyferianizm rozprzestrzenił się na wschód przez Styrię, Tyrol i Bohemię, aż do Brandenburgii. Na początku XIII wieku pojawił się w Niemczech, a w XIV wieku także we Włoszech i Francji. Już w XIV wieku kult osiągnął kolejny etap swojego rozwoju. Nie było to zwykłe przebłaganie Satanela, księcia tego świata, praktykowany przez lucyferian, ale rzeczywisty satanizm, umiłowanie zła dla zła. Doktrynę tę zapoczątkowała włoska sekta znana jako Stara Religia. Czarnoksięstwo zostało przyjęte jako zawód, a czarownice były szkolone w szkołach magii, gdzie praktykowały swoją sztukę. Kościół, obwiniany często za przemoc w stosunku do jednostek, walczył faktycznie z całym systemem. Istotą satanizmu jest profanacja. W ceremoniach piekielnego przywołania opisanych przez Elifasa Liviego czytamy: konieczne jest profanowanie ceremonii religii, do której się należy, i deptanie jej najświętszych symboli pod stopami. Praktyka ta znalazła swój punkt kulminacyjny w profanacji Najświętszego Sakramentu. Poświęcony opłatek był podawany myszom, ropuchom, świniom lub kalany w niewypowiedziany sposób. Odrażający opis czarnej mszy można znaleźć w książce Huysmansa La Bas. Kult satanizmu istniał bardzo realnie i wątpliwości rozwiewa życie Gilles de Raisa, dostarczające dokumenty potwierdzające widoczne rezultaty czarnej magii w średniowieczu. Gilles de Rais urodził się w Machecoul w Bretanii około roku 1404. Pierwszy okres jego życia był wspaniały. Był towarzyszem i przewodnikiem Joanny d'Arc. Potem został marszałkiem Francji i wyróżnił się wieloma bohaterskimi czynami. Jednak po roztrwonieniu swojej ogromnej fortuny, głównie na ceremoniach kościelnych, zaczął studiować alchemię, częściowo z ciekawości, a częściowo jako sposób na przywrócenie zrujnowanego majątku. Słysząc, że Niemcy i Włochy to kraje, w których alchemia rozkwita, zaciągnął się do służby satanistów włoskich. Według Huysmansa Gilles de Rais pozostawał chrześcijańskim mistykiem pod wpływem Joanny d'Arc, lecz po jej śmierci, być może w rozpaczy, oddał się mocom ciemności. Przywoływacze szatana przybywali do niego ze wszystkich stron, a wśród nich był Włoch Prelati, nie stary i pomarszczony czarownik, ale młody i atrakcyjny mężczyzna o czarujących manierach. To właśnie z Włoch przybyli najzręczniejsi adepci sztuki alchemii, astrologii, magii i piekielnych ewokacji, którzy rozprzestrzenili się po Europie, zwłaszcza we Francji. Pod wpływem tych inicjatorów Gilles de Rais podpisał list do diabła na łące niedaleko Machecoul, prosząc go o wiedzę, moc i bogactwa, oferując w zamian wszystko, za wyjątkiem swego życia i duszy. Ale pomimo tego apelu i paktu podpisanego krwią pisarza, do żadnych objawień szatańskich nie doszło. Wtedy to Gilles de Rais, coraz bardziej zdesperowany,
uciekł się do obrzydliwości, przerażających inwokacji, wstrętnej rozpusty, wypaczonych występków w każdej postaci, sadystycznego okrucieństwa, straszliwych ofiar i wreszcie zbiorowego holokaustu małych chłopców i dziewcząt sprowadzanych przez swoich agentów z sąsiedniego kraju i skazanych na śmierć nieludzkimi torturami. W latach 1432–1440 zniknęły dosłownie setki dzieci. Wiele imion nieszczęśliwych małych ofiar zachowało się w dokumentach z tamtego okresu. Gilles de Reysa spotkał zasłużony koniec. W 1440 powieszono go i spalono. Opisane zbrodnie były zbrodniami szaleńca kryminalisty, ale Gilles nie był odizolowaną jednostką, ale członkiem grupy okultystów, z których nie wszyscy byli szaleni. Gilles dopiero po nieudanym wezwaniu szatana rozwinął swoje potworne skłonności. Podobnie jego XVIII-wieczna replika, Marquis de Sade, połączony był z obrzydliwościami i żarliwą nienawiścią do religii chrześcijańskiej. Powstaje pytanie, jakie jest wyjaśnienie tego szaleństwa i rozprzestrzeniającej się czarnej magii w Europie Zachodniej. Na tym zakończę odcinek 23, w którym opowiedziałem o sekcie satanistów. Serdecznie zapraszam do odcinka 24 pod tytułem Okultyści, część 3.